Dzisiaj gościem magazynu Fighter Andrzej Fonwara. Cześć Andrzej. Witam, cześć. Andrzej, już trochę jesteś w kraju. Powiedz, jak spędzasz ten czas i czy jesteś już wykończony tym świętowaniem zwycięstw i brataniem się z legijną bracią, czy jeszcze możesz trochę wytrzymać? Nie no, jeszcze mogę trochę wytrzymać, ale na pewno nie przychodzi to łatwo, tak? Ten okres, który teraz jest w Polsce jest trochę męczący, bo nie dość, że jest troszeczkę świętowania, no to jest jeszcze dużo obowiązków, wywiadów, jakichś rozmów, tak? I tego wszystkiego, także taki troszeczkę mam teraz okres przeznaczony dla mediów no i to jest część mojej pracy też, tak? Także troszeczkę jestem zmęczony, ale też muszę takie rzeczy robić. Odczuwasz większą popularność w ciągu tego pobytu w Polsce niż tego, kiedy wróciłeś po walce ze Stevensonem? Na pewno tak, na pewno tak. Ta walka z Chavezem, tak jak wcześniej mówiłem, dała mi bardzo dużo medialnie to zwycięstwo i przed walką wiedziałem o tym, że jeżeli wygram walkę i wygram ją jeszcze w dobrym stylu, to na pewno ta popularność wzrośnie. Było to odczuwalne już po samej walce w Stanach, w Chicago, no i na pewno tutaj w Polsce dużo telefonów, dużo wiadomości o chęć spotkania, tak, czy poprowadzenia gdzieś treningu, ale no, robię co mogę, żeby naprawdę z każdym się spotkać. Nieraz po prostu nie daję rady, bo po prostu nie mam czasu, także tak jak dzisiaj jestem umówiony na parę spotkań na 1 godzinę, także no robię co mogę, żeby każdy był zadowolony i żeby każdemu powiedzieć parę słów. Jak podsumujesz pracę nad stworzeniem tych 2 sezonów twojego vloga The Next Level dla BetSafe? Jakbyś mógł powiedzieć, czy ci się dobrze takie materiały tworzy? Tak, no bardzo mi się fajnie tworzy takie materiały. Może nieraz nie nagrywam tak bardzo często tych materiałów, ale gdzie jestem w ciekawszym miejscu i kiedy mogę, to na pewno nagrywam. Tutaj cała firma BetSafe świetnie jakby montuje te odcinki i są one krótkie, 3, 5, 6, 7 minut, ale bardzo ciekawe, także super mi się współpracuje z BetSafe no i myślę, że ta współpraca będzie trwała nadal. No właśnie, czyli będą kolejne sezony i powiedz, czy to będą w momentach, kiedy będziesz miał przygotowania przed walkami, czy też będziesz jakieś takie luźniejsze fragmenty z czasu wolnego wrzucał? No na pewno tak. Te przygotowania na pewno będę kręcił. Z czasu wolnego różnie, bo na pewno jakąś tam prywatność swoją chcę mieć i moja narzeczona nie chce, żebym coś nagrywał w domu, także tu mam ten problem, ale gdzie jestem właśnie w wolnym czasie, na obozie przede wszystkim, mamy wolny dzień, gdzie jedziemy gdzieś zobaczyć coś ciekawego, to na pewno takie rzeczy będę nagrywał i będziecie mogli zobaczyć no, nie tylko treningi, ale też te rzeczy, które robię jakby dla relaksu. Wracając do samych początków twojej kariery, bo to zawsze mnie ciekawi wśród sportowców, którzy dochodzą do pewnego wysokiego poziomu. Gdzie znajdowałeś tą mobilizację, nie wiem, do pójścia na trening, kiedy na przykład kumple szli na piwko? W sobie, wiesz, w sobie znajdowałem, bo wiedziałem, że no, idąc na piwko, a nie na trening, nie zdobędę jakby no, energii, która później będę mógł ją wykorzystać w ringu, tak, czy w walce. Dlatego przede wszystkim, kiedy robię przygotowania, kiedy trenuję, kiedy jest ten cel, tak, to ja mam jakby klapki na oczach, myślę tylko o treningu, a nie o balowaniu, że tak powiem, i piwku z kolegami. No i to też z moich znajomych każdy rozumie, także
nie ma jakichś tam telefonów i namawiania, tak, dawaj na piwo, bo jest tam fajna atmosfera, tak, każdy wie, że ciężko pracuje i to rozumie, dlatego nie ma takich namów, że tak powiem, a co do treningu, to każdy wie, że jak ja już trenuję, to daję z siebie wszystko i jest tylko trening, odpoczynek, dom, trening, odpoczynek, dom. Dlatego no, tutaj w Warszawie mogę sobie pozwolić na jakąś piłkę ze znajomymi, a już wracam do Chicago i zaczynam mocno trenować. Teraz wyszła taka sytuacja, że odwołali walkę Diablo z Drozdem ze względu na jego infekcję. Pytanie mam takie, czy tobie zdarzało się wychodzić z kontuzjami lub choremu do walki, czy zawsze rezygnowałeś? Zdarzało się parę razy, no, te parę walk wcześniej. Miałem tą kontuzję ręki i nieraz ona nie była do końca tak naprawdę sprawna i zaleczona, a ja po prostu jakoś tam nie dawałem jakby znać, tak, i ta ręka gdzieś tam troszeczkę bolała, trochę problemów z nosem miałem, też tam gdzieś jakieś krwawienie, przecięcie, ale w środku, ale wychodziłem do ringu i boksowałem. Wiadomo, no to nie jest infekcja, nie wiem jak poważna jest ta infekcja u Krzyśka, no ale jeżeli nie może boksować, no to ja bym tutaj tak samo jakby nie boksował i wybrał zdrowie, tak, bo zdrowie jest najważniejsze. Mówi się, że ma wskoczyć za niego Łukasz Janik, który sam mówi, że oczywiście weźmie to, bo jest taka okazja, ale sam mówi, że nie jest w najlepszej formie. Czy to nie może się skończyć, wiadomo, że kasa kasą, ale żeby znowu nie było jakiejś rosyjskiej katastrofy. Ty byś, nie będąc w pełni przygotowany, dostając propozycję 10 dni przed walką o Mistrzostwo Świata wziął? Czy jak nie jesteś w pełni gotowy, to nie bierzesz? No, zależy w jakiej sytuacji bym był, tak? Przede wszystkim też troszeczkę finansowej. Jeżeli by wchodziły jakieś straszne, no, pieniądze, których tak naprawdę nigdzie nie zarobię, jestem w jakiejś tam, no powiedzmy, średniej dyspozycji, trafia mi się szansa walki o Mistrzostwo Świata, to chyba bym wziął, tak? I myślę, że jakby te pieniądze by tu przechyliły tą szalę, ale ogólnie jeżeli chodzi o mnie i jeżeli ja bym dostał, nie wiem, taką szansę dzisiaj, tak, i miałbym boksować za 3, 4, 5 tygodni, to na pewno bym jej nie wziął. Także no tutaj zależy też od sytuacji, w jakiej jest zawodnik. Wiadomo, że walki mistrzostwa się nie odmawia, ale no też trzeba mieć jakby zdrowy rozum i wiedzieć kiedy powiedzieć tak, a kiedy nie. Czy pewność siebie pomaga w takim sporcie, jakim jest boks, czy może przeszkodzić? Oczywiście, że pomaga. Przeszkodzić może tylko głupiemu, tak? Ale na pewno mądremu bokserowi ta pewność jest naprawdę potrzebna. W boksie trzeba być pewnym, zdecydowanym i wiedzieć, po co wchodzi się do ringu. Czy uważasz, że może pewność siebie może być powodem słabszej formy piłkarzy Legii w tej rundzie, że w tamtej rundzie po prostu wszystko wychodziło, a teraz jak już nie ma tych pucharów, jest tylko Polska Liga, jest na takiej zasadzie, że jakoś to będzie? Nie, no myślę, że chłopaki są profesjonalistami, tak? I było widać w tym meczu, przede wszystkim w tej drugiej połowie, że chcą wygrać. Wiadomo, to jest piłka. Lech też był dobrą drużyną, jest pretendentem do tytułu i taką drużyną, która zawsze walczy do końca, tak? Także ja myślę, że tutaj nie było jakiejś olewki. I mam nadzieję, że no, chłopaki skoncentrują się teraz na tej ostatniej fazie, na tych ostatnich meczach. Czekać na ciężkie zadanie, bo na pewno będziemy musieli te wszystkie mecze wygrać. Czekać też na potknięcie Lecha lub innej drużyny, która tam może też wejść w tą stawkę o to mistrzostwo. Także no co, ja życzę chłopakom powodzenia, żeby ciężko pracowali na treningu, no i przede wszystkim gryźli trawę na meczach i wygrywali, tak, bo na pewno kibice tego od nich oczekują.